Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, przyjmijcie moje błogosławieństwo. Ludzkość jest moim nieustannym smutkiem. Moje dzieci są moim wielkim skarbem i jednocześnie moim wielkim bólem. Niektórzy, którzy nazywają się moimi dziećmi, nie odpowiadają w pełni miłości, którą mówią, że mają dla mnie, ignorując moje nauki, jako prawdziwi uczniowie mojego Syna, zobowiązani do wypełniania prawa Bożego. Nieustannie ranią moje serce, a ja natychmiast wstawiam się za nimi, aby mój Syn nie cierpiał tak bardzo. Prawdziwa miłość nie jest znana w każdej chwili, ponieważ przewyższają ciekawość, a nie należy zapominać, że ciekawość jest wielkim złudzeniem, za pomocą którego człowiek pogrąża się w chaosie. Niepohamowana duma i niedojrzałość prowadzą tych, którzy mówią, że kochają mnie jak swoją matkę, do odejścia od równowagi, którą powinno zachować prawdziwe dziecko mojego Syna. Nie zapominajcie, że to zostało od was wymagane jako warunek wstępny, aby diabeł was nie uciskał. Szybko zapominacie, nie myśląc o konsekwencjach dla duszy, tak jak zapominacie, że diabeł pozostaje czujny, aby najechać was pychą i doprowadzić do tego, że odmówicie przebaczenia między braćmi, popadając w brak duchowej uprzejmości. Łatwo tracicie rozum z powodu słabości duchowej i łatwo padacie ofiarą podstępów diabła, które skłaniają was do niewłaściwych zachowań dziecka Bożego. Nadszedł moment, kiedy człowiek, który nazywa siebie chrześcijaninem, będzie niesprawiedliwy wobec swoich braci i siebie samego. Sumienie nie będzie w stanie powstrzymać tego zła, tak niepożądanego, które powoduje niesprawiedliwość wśród dzieci mojego Syna. Rozum paraliżuje całą wiedzę, gdy ta jest skażona złymi pragnieniami, goryczą, nieczułością, brakiem mądrości, egoizmem i brakiem miłości. Człowiek zapomniał o tym, co jest dobrem wspólnym, nie zachowując i odrzucając dobro osobiste, do którego powinniście się kierować, aby potem być świadectwem tego, który w was mieszka. Dla ludzkości łatwo jest zapomnieć o dobru, które dał wam mój Syn. Zapomnieliście i zapomnijcie o nim, ponieważ wykorzystujecie otrzymane dobro do wyrządzania zła. Umiłowane dzieci, niektórzy popadają w próżność, wyrażając swój wysoki stopień wiedzy w ważnych dziedzinach życia. Jest to czysta próżność, ponieważ wiedza ta okazuje się pusta. Ludzkie ego jest wielkim uzurpatorem miejsca, jakie moje dziecko powinno zajmować w zdolnościach człowieka, aby nie były one przeszkodą, lecz błogosławieństwem w służbie wszystkim. Człowiek, z inteligencją pozbawioną nauk mojego Syna, jest zerem w praktyce, ponieważ inteligencja nie jest w stanie przezwyciężyć złego postępowania, nieuporządkowanych nawyków, które są pożądane przez jego złe zachowanie. Wola Boża daje mi moc bycia orędowniczką, ale ludzkość postanowiła nie potrzebować mojego Syna, aby znaleźć doskonałość, ignorując fakt, że człowiek nie jest Bogiem. A to wszystko jest częścią spisku szatana przeciwko ludzkości, który w tej chwili jest mobilizacją złych duchów wobec człowieka. Zło narasta, nie zatrzyma się aż do pojawienia się Antychrysta, dlatego atakuje moje dzieci na tysiące sposobów i bezlitośnie przeniknęło do psychiki człowieka, aby ten, który jest z dala od mojego Syna, natychmiast stracił zdrowy rozsądek i z pozornie dobrego człowieka, stał się człowiekiem całkowicie oderwanym od siebie. Z tego powodu poprosiłam was o zdwojoną czujność i pozostawanie w stanie łaski. W przeciwnym razie,
Kto nie jest w stanie łaski, narażony jest na to, że zostanie porwany przez siły zła, aby zniszczyć wszystko, co jest mojego Syna. Ludzkość porusza się w kłamstwie, gdyż król kłamstwa jest królem ludzkości. Nie znajdziecie porządku w życiu, dopóki nie odzyskacie przyjaźni ze Stwórcą. Drogie dzieci, utraciliście miłość do życia. Tracicie zbawienie, pozwalając sobie na oderwanie się od Boga, a przez to jesteście całkowicie pozbawieni tego, co dla ludzkości jest duchową strawą, nie dlatego, że Ojciec was opuszcza, ale dlatego, że ludzkość, oddzielając się od boskości, popadła w to, co najbardziej podstawowe, bo żaden człowiek nie jest większy od Boga. Władza ludzka spowodowała wynaturzenie miłości w człowieku, zwiększyła poczucie władzy w ludzkim stworzeniu. Myśl ludzka cierpi z powodu serca unieruchomionego poczuciem zbliżania się do przewyższenia Boga, decydowania o życiu. Cierpię za ból zadany mojemu Synowi w obliczu zniszczenia człowieka przez człowieka, w obliczu tej decydującej chwili, kiedy widmo wojny nabiera większej mocy w oczach świata, a człowiek temu zaprzecza, kiedy już przeżywacie trzecią wojnę światową, która wyskoczy na świat w ciągu kilku chwil. Kraje zyskują siłę militarną, a ludzkość jest zredukowana do czekania i ignorowania działań potężnych. Zwróćcie uwagę na moje wezwanie, diabeł i jego złe duchy rozlewają rozłam, a biorąc pod uwagę wielką liczbę moich dzieci, które nie pokładają ufności w moim Synu, żyzna gleba do rozmnażania się zła oplituje i uciska duszę. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, żyjecie nie przeżywając chwil poprzedzających wielką tragedię ekspansji wojny i umożliwienia wam ujrzenia samych siebie, dlatego modlitwa jest konieczna i nieodzowna w tym kluczowym momencie, kiedy zadanie niesienia wiedzy i świadectwa waszym braciom i siostrom powinno przekształcić się w działanie. W tej chwili wysiłek jest jak jeden z ostatnich kroków przed metą. Trzeba umacniać jedność i dodawać sobie nawzajem sił, wiedząc, że mój Syn nie opuszcza swojego ludu, a jego lud powinien być mu wierny. Miejcie ufność w boskie obietnice dla jego ludu, nie bójcie się. Odwróćcie popełnione zło, uczynki i niewłaściwe działania. Nawróćcie się, moje dzieci, nawróćcie się. Módlcie się dzieci, módlcie się, słońce wysyła swój żar w kierunku ziemi i ludzkość będzie cierpieć. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, ludzkość skupiła swoje życie na Bogu pieniądza, gospodarka znowu upada, a człowiek rozpacza z powodu braku wiary w boską pomoc. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, morze jest wzburzone i przypływa na ląd, który będzie się mocno trząsł. Módlcie się dzieci, zdumiona ludzkość zobaczy natychmiast katastrofę, która wstrząśnie światem. Potem zapomni, że cierpiała. Módlcie się dzieci, módlcie się, nie zapominajcie modlić się za siebie nawzajem, módlcie się niestrudzenie w łańcuchach modlitewnych, módlcie się, nie powtarzajcie tego, co mówicie na pamięć, módlcie się sercem, żyjąc każdym słowem. Pozostaję z wami, wstawiając się za pokutującymi grzesznikami i błogosławiąc tych, którzy cierpią. Módlcie się, potężne narody przyjęły zło za swego Pana i występują przeciwko moim dzieciom. Powstania wśród narodów pojawiają się jak zaraźliwa plaga. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nie wszystko jest bólem i cierpieniem, w tej chwili, w której człowiek dostrzeże we wszystkim, co go spotyka, rękę mojego Syna, który was przygotowuje i kocha, który was oczyszcza i kocha, który was ostrzega i nie opuszcza, który towarzyszy wam w cierpieniu z miłości i który nie życzy sobie, aby ktokolwiek został stracony,
Będziecie kochać mojego Syna ponad wszystko, a waszego bliźniego jak siebie samego. Legiony anielskie są ponad ludzkością, gdy tylko jakieś stworzenie woła, natychmiast otrzymuje pomoc. Dzieci moje otrzymują pomoc, aby nie padły ofiarą zła, jedni przyjmują tę pomoc, inni nią gardzą. Do was, którzy pragniecie zachować wiarę, błagam was jako matka, abyście nie gardzili pomocą, którą dom Ojca zsyła wam różnymi sposobami. Otwórzcie swoje duchowe oczy, abyście zobaczyli cuda, które nieustannie dzieją się na waszych oczach. Mój Syn pozostaje żywy. Tym dzieciom, które obrażają nasze święte serca, ofiaruję wam moje ramiona i moje wstawiennictwo, jeśli żałujecie, wyznajecie i obieracie cel poprawy. Nie bójcie się, pozostaję z wami. Błogosławię was, Matka Boża.